Cześć, witam w drugim odcinku Legalnie do USA. Dzisiaj przyjrzymy się ESTA oraz wizie turystycznej B1, B2. Wiza turystyczna do USA to dokument, który wydaje się prosty, a w praktyce jest jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie zamykają sobie drogę do Stanów na lata. Jedni myślą, że to pierwszy krok do emigracji, inni, że można na niej trochę popracować, jeszcze inni, że skoro już ją dostali, to są bezpieczni. I właśnie przez to myślenie ludzie dostają odmowy w konsulacie albo tracą wizę już na lotnisku. W tym filmie wytłumaczę Ci, czym naprawdę jest wiza B1, B2, czym różni się od ESTA, na jak długo są wydawane, ile kosztują i jak się o nie ubiegać. Powiemy sobie również o tym, co sprawdzają w konsulacie i dlaczego system tak często mówi nie, nawet ludziom, którzy uważają, że nic złego nie robią. Jeśli masz wizę, myślisz o ESTA albo planujesz USA na serio, ten odcinek jest obowiązkowy dla Ciebie. Zapraszam. Jeśli chcesz więcej takich treści, koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem, daj lajka i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. No dobra, zanim przejdziemy do technikaliów, musisz zrozumieć jedną kluczową rzecz. Amerykański system wizowy nie działa na zasadzie zaufania. To jest system zarządzania ryzykiem. I z punktu widzenia USA, każda osoba, która chce wjechać do kraju, może chcieć zostać, może chcieć pracować, może chcieć złamać warunki pobytu. Dlatego obowiązuje jedna bardzo ważna i twarda zasada. Każdy wnioskujący o wizę turystyczną jest potencjalnym imigrantem, dopóki nie udowodni, że nim nie jest. I to nie jest personalne, to nie jest ocena Ciebie jako człowieka, to jest czysta analiza ryzyka. No dobra, ale czym jest wiza B1, B2 tak po ludzku? Jest to przede wszystkim wiza nieimigracyjna. To jedno słowo, nieimigracyjna, jest absolutnie kluczowe, więc składając wniosek o tę wizę, mówisz państwu USA, chcę przyjechać na chwilę i wrócić. I system będzie później sprawdzał każde Twoje zachowanie, czy jest spójne z tym jednym zdaniem po prostu. Jeśli zaczyna wyglądać inaczej, zapala im się w konsulacie czerwona lampka. Czym jest w takim razie ESTA? Co to jest? Dlaczego to nie jest wiza? Tu musimy zatrzymać się na chwilę, bo ESTA jest masowo mylona z wizą. ESTA to nie jest wiza. ESTA to elektroniczna autoryzacja podróży w ramach programu bezwizowego, czyli osoby, które mają paszport biometryczny w Polsce, a myślę, że teraz już wszyscy mają takie paszporty, mogą ubiegać się o ESTę. I ESTA pozwala wsiąść do samolotu i polecieć do USA. Natomiast nie daje prawa wjazdu, nie daje prawa pobytu, nie daje żadnej gwarancji. Ostateczna decyzja zawsze zapada na granicy. No i teraz jak sobie porównamy ESTę i wizę turystyczną B1, B2, to w teorii ESTA wygląda łatwiej, w praktyce według mnie jest bardziej bezlitosna. Na ESTA nie ma rozmowy z konsulem, nie ma tłumaczenia swojej sytuacji i system widzi tylko dane. Przy wizie jest troszeczkę inaczej. Oczywiście jest rozmowa z konsulem, jest kontekst i konsul widzi człowieka, tak? Dlatego paradoksalnie wiza bywa bezpieczniejsza niż ESTA, jeśli ktoś planuje częstsze lub dłuższe wyjazdy. Na jak długo jest ESTA? Więc ESTA przyznawana jest na 2 lata albo do końca ważności paszportu. Tutaj zależy od tego, co nastąpi wcześniej. I w tym czasie możesz wielokrotnie wjeżdżać do USA
ale każdy pobyt może trwać maksymalnie 90 dni. I tych 90 dni nie da się przedłużyć, nie da się przekombinować i nie da się zmienić w coś innego, czyli inny status, powiedzmy. Po 90 dniach musisz opuścić USA. Na jak długo jest wiza B1, B2? Więc ta wiza wydawana jest najczęściej dla Polaków na 10 lat. I co jest bardzo ważne, te 10 lat ważności wizy to nie znaczy 10 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. To oznacza tylko tyle, że przez 10 lat możesz starać się o wjazd na teren USA. Ale za każdym razem o długości pobytu decyduje oficer na granicy. I najczęściej te pobyty są do 6 miesięcy, czasami jest to mniej. No i zdarzają się przypadki, kiedy dostaniecie pozwolenie na wjazd na bardzo krótko. Jak ubiegać się o ESTę? Jak mówiłem wcześniej, nie trzeba iść do konsulatu. Składa się wniosek online na oficjalnej stronie rządu USA. I tutaj uwaga na scam. Pojawiają się firmy, które pomagają dostać ESTę. Tu naprawdę nie trzeba żadnej firmy, można to zrobić z łatwością samemu. Na stronie jest opisane krok po kroku, jak to wypełnić. Więc wypełnia się właśnie formularz, odpowiada na pytania bezpieczeństwa i czeka na decyzję systemu. Bardzo ważne jest, aby na pytania odpowiadać zgodnie z prawdą i nie zatajać żadnych informacji. I tak na przykład w przypadku mojej żony, ona miała odmowę 2 razy wizy J1, kiedy jechaliśmy na program internship, czyli ten dłuższy J1 i dostała wizę za 3. razem. Po prostu konsul miał pewne obiekcje co do planu praktyk. Więc finalnie dostała tą wizę J1. Natomiast później, jak jechaliśmy na wakacje do Stanów, składała wniosek o EST i tam jest pytanie, czy była kiedyś odmowa wizy. No i zgodnie z prawdą zaznaczyła, że była ta odmowa wizy. I na decyzję, która przeważnie w przypadku ESTy trwa czasem kilka minut, kilka godzin, ona czekała chyba 3 dni. Decyzja była pozytywna na szczęście. No i teraz o statusach decyzji. Więc pierwszy status to jest ten najważniejszy dla nas, to jest approved, czyli ESTA została przyznana. Pending, czyli czekamy na decyzję oraz najgorszy status z możliwych denied, czyli oznacza to, że ESTA nie została przyznana. I jeśli dostaniecie taki status, denied, to nie poprawiasz nic w ESTA, nie wypełniasz ponownie formularza, musisz po prostu ubiegać się o wizę turystyczną B1, B2. Jak ubiegać się teraz o wizę B1, B2? Wiza, czyli tutaj mamy już normalną procedurę. Najpierw trzeba wypełnić formularz DS-160 i ten formularz wypełnia się online. Następnie trzeba uiścić opłatę, umówić się na rozmowę i w 3. kroku iść do konsulatu. No i tutaj rozmowa w konsulacie, ona jest przeważnie bardzo krótka, tam pewnie jest 2, 3 do 6 pytań. I to jest test spójności, o którym też już wspominałem wcześniej w poprzednim odcinku. To nie jest wywiad. Traktujcie to jako test spójności. Ile to wszystko kosztuje? ESTA do bodajże września 2025 kosztowała $21, natomiast teraz jest to koszt $40. Jest to bezzwrotne i płatne online. Natomiast wiza B1, B2 to koszt $185 i to jest płatne przed rozmową i oczywiście nie gwarantuje decyzji pozytywnej. Teraz rozpracujmy troszeczkę bardziej tą wizę turystyczną B1, B2. I B1 kod to oznacza rozmowy, negocjacje, konferencje, targi. Natomiast kod B2 to turystyka, to są odwiedziny i to są wakacje. I pamiętajcie, że biznes w przypadku tej wizy nie oznacza pozwolenia na pracę na terenie Stanów Zjednoczonych. Na wizie B1, B2 i na ESTie nie wolno pracować.
I praca to fizyczna robota, tak, to są usługi, praca zdalna dla firmy z USA, regularna pomoc w biznesie. I nie ma znaczenia, gdzie masz konto, czy dostajesz pieniądze. To jest traktowane po prostu jako praca. Liczy się to, czy wykonujesz czynność, którą normalnie wykonywałby pracownik w USA. Mam tu też ciekawą historię z życia, mianowicie jeden z youtuberów chciał wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, no i na granicy zapytali go, w jakim celu jedzie. No więc powiedział, że jest youtuberem i nagrywa materiał na swój kanał YouTube. Był na wizie turystycznej. No i dostał odmowę wjazdu, ponieważ urzędnik stwierdził, że będzie wykonywał pracę, tak? Zarabia na kanale YouTube. No i niestety musiał się cofnąć do swojego kraju, wyrobić sobie odpowiednią wizę i dopiero wrócił po jakimś czasie i mógł te swoje filmy w Stanach kręcić. Ok, przejdźmy teraz do tego, co się dzieje w konsulacie. Więc jak idziesz na rozmowę z konsulem, stajesz przy okienku, to konsul widzi Twój formularz, ten, który wypełniłeś online. Widzi Twoją historię wjazdów i wyjazdów z USA i zadaje Ci krótkie pytania. I pytania są typu: po co jedziesz, na jak długo jedziesz, gdzie pracujesz, kto zostaje w kraju. Jedno zdanie, które Ty powiesz, może przesądzić o tym, czy dostaniesz wizę, czy jej nie dostaniesz. Dlaczego ludzie dostają odmowę wizy B1, B2? Najczęściej dlatego, że nie potrafią logicznie wytłumaczyć celu, dla którego potrzebują tą wizę. Brzmią, jakby chcieli zostać, albo nie mają ważnych powiązań z krajem. Następnie granica to jest taki ostatni filtr, czyli jak już wlatujecie do Stanów Zjednoczonych i nawet z wizą możesz zostać cofnięty. I tutaj znowu tym ostatnim filtrem jest oficer. On porównuje historię, sprawdza bagaż, nie musi, ale może oczywiście. No i zadaje Ci kolejne pytania. Jeśli znowu coś się nie klei, to wizę możesz stracić tak od ręki po prostu i zostać cofnięty do Polski. Czy da się zalegalizować dłuższy pobyt na wizie turystycznej? Mam tu na myśli pozostanie dłużej niż to, na co Wam pozwolił urzędnik podczas wjazdu, podczas przekraczania granicy. Odpowiedź jest taka, że oczywiście da się, ale to wyjątki i to nie może być Wasza strategia, że przyjedziecie na wizie turystycznej w takim celu, żeby zostać dłużej, albo na zawsze, albo podjąć pracę. Nie polecam tej drogi i tutaj błąd, który możecie popełnić, będzie Was kosztował lata problemów albo całkowity zakaz wjazdu do USA. Podsumowując, ESTA oraz wiza B1, B2 to nie są złe rozwiązania, natomiast służą one jedynie do krótkoterminowych podróży do Stanów Zjednoczonych. To nie są wizy imigracyjne. Stąd też nazwa wizy nieimigracyjne. Po prostu według mnie są bardzo często źle rozumiane przez ubiegających się o nie. No jeśli rozumiesz system, masz spokój, a jeśli liczysz na szczęście, system prędzej czy później Cię sprawdzi. Tego możesz być pewien. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną i wytrwaliście do końca. W kolejnym odcinku postaram się omówić wizy pracownicze. Także zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.